Cześć. W moje ręce wpadło kolejne radio firmy TID Radio. Jest to model TDH3. Chciałbym Wam dzisiaj je zaprezentować. I co my tu mamy? Mamy tutaj karton wypełniony kilkoma przedmiotami. Obszerna instrukcja obsługi, która jest już właściwie książeczką, ale to jest wymagane, bo tych opcji jest tutaj opisanych bardzo dobrze, dużo, nie po jednym zdaniu i to jest ok dla początkujących. I jest też tutaj instrukcja obsługi dla programu, który ściągamy na telefon, żeby programować poprzez telefon i to jest przydatne. A tak właściwie ten zestaw nas niczym nie zaskakuje. Mamy stację dokującą, mamy ładowarkę już w standardzie USB-C, jest bateria z klipsem, jest antenka oraz radio. Bateria jest bardzo pojemna, tutaj mamy 2500 mAh. To jest bardzo dużo na takie malutkie radio i jak sobie zobaczycie, to właściwie połowa tego radia to jest bateria. Wkładamy wsuwając, także całkiem spoko. Do tego jest antena. Pomimo, że radio jest 8-pasmowe, można powiedzieć, no ale te 8-pasmowe nas interesują 4 pasma, ponieważ w Polsce będziemy korzystać z pasma FM, pasma lotniczego i pasma 2 metrów i 70 cm. Antena jest dwuzakresowa, czyli to, co nam wystarcza w zupełności. Samo radio jest zbudowane jak każde inne radio, prócz tutaj 2 małych szczegółów. Na froncie widzimy klawiaturę z wszystkimi funkcjami, na boku widzimy przyciski, jest to przycisk PTT od góry, tu mamy PTT numer 2 i przycisk funkcyjny, pod którym możemy zaszyć 2 funkcje, które sobie wybierzemy z oprogramowania dodatkowego. No, na drugim boku są 3 gniazda, ponieważ mamy tutaj do czynienia też z gniazdem USB-C i to gniazdo posłuży nam do programowania tego radia. Właśnie w tym modelu jest to super, że producent bezpośrednio już konwerter na USB zaszywa w radiu i nie potrzebujemy dodatkowych specjalnych kabli, jak w innych modelach, nie potrzebujemy takiego programatora, ponieważ bezpośrednio podpinamy to radio do komputera i możemy sobie programować przez ten program, który dostarcza producent, albo przez chirp. U góry mamy latarkę, indykatory TX-RX, które będą się zaświecały w zależności od tego, czy nadajemy, czy odbieramy. No i od spodu mamy gniazdo USB numer 2, ponieważ mamy tu USB ładujące baterię osobno. Kupując dwie baterie, możemy jedną ładować, a drugą używać w radiu i to jest całkiem spoko. No i dioda stanu naładowania akumulatorka. Po uruchomieniu radia wita nas komunikat. Te komunikaty są różne, ponieważ możemy wybrać sobie wiadomość, możemy wybrać sobie logo, same własne skomponowane powitanie i powiedzieć sami do siebie cześć. Z funkcji na wyświetlaczu nie zobaczymy niczego wyjątkowego. Jest tutaj wszystko to, co być powinno, to, co musi być. Nic nam nie zaświeca tego wyświetlania. Od góry widzicie poziom S-metru oraz poziom mocy, w zależności od tego, czy odbieramy, czy nadajemy. Wszystkie parametry dotyczące aktualnego stanu, czyli mamy teraz moc niską, narrow FM, częstotliwość, tryb VFO. No, to się będzie zmieniało w zależności od tego, co sobie klikniemy. Oczywiście jest to podwójnie wyświetlone, ponieważ przechodząc z trybu VFO, czyli wyświetlania częstotliwości i wpisywania jej z palca, przechodząc do trybu M, posługując się tym przyciskiem, będziemy mogli przejść do trybu pamięci i tu mamy zaprogramowanych kilka rzeczy i tutaj wtedy się wyświetla na dole nam nazwa kanału, a u góry częstotliwość tego kanału.
Jest to fajne, można to kontrolować, czy dobrze klikamy. Przycisk BT, ten niebieski przycisk, to jest przycisk, który jednokrotnie wciskając wejdziemy do menu, ale przytrzymując dłużej pojawi nam się tutaj kontrolka pokazująca uruchomiony Bluetooth. I właśnie to radio posiada wbudowany Bluetooth, dzięki czemu będziemy mogli bez kabla, bez komputera programować tylko i wyłącznie używając telefonu komórkowego, wszystko w tym radiu. Menu nie zawiera jakichś wodotrysków, ale ma ciekawe funkcje. Idąc po kolei, pokażę Wam ciekawą funkcję, która tutaj jest zaszyta, czyli wykrywanie CT/CSS-u. Uruchamiając włącza się skan i zatrzyma się w momencie, kiedy ktoś transmituje, ale nie wiemy, z jakim tonem nadaje. To radio zatrzyma się na tym tonie i będziemy mogli go użyć, będziemy mogli go wpisać. Przydatne jest to też przy przemiennikach, kiedy nie wiemy, z jakim tonem przemiennik się otwiera. Możemy słuchać częstotliwości wejścia tego przemiennika i ktoś nadając, żeby go otworzyć, pokaże nam, z jakim tonem wchodzić do tego przemiennika. Dwie opcje, które dobrze jest mieć pod ręką do ustawienia z palca, a niekoniecznie do wchodzenia do menu. Pierwsza funkcja to jest mid-gain i mamy tu możliwość wybierania kilku pozycji tego mid-gaina. Jeśli jest nam za cicho, jeśli mamy cichy głos, możemy podbić sobie wzmocnienie na wyjściu z tego radia. I druga opcja, bardzo fajna, to Scrambler. Potem zobaczymy, czy ten Scrambler współpracuje na przykład z Quanshengiem, który też posiada opcję Scramblera, no ale z tego co wiem, to producenci często robią tak, że niekoniecznie jeden producent dogada się z drugim producentem i nie mogą się porozumiewać, nie czytają się wzajemnie, ponieważ Scrambler nie jest jakimś standardem jednym przyjętym, który by określał, w jaki sposób zniekształcać ten odbiór. A dla osób, które nie wiedzą, co to jest Scrambler, Scrambler to można powiedzieć takie zniekształcanie głosu mające na celu uniemożliwienie podsłuchania tej transmisji postronnym osobom, które nie potrafią odczytać, nie mają funkcji scramblingu w swoim radiu. To zniekształcenie jest słyszalne tylko w momencie, kiedy nie mamy włączonego tego, ale pomiędzy dwoma urządzeniami ustawionymi tak samo jakość dźwięku pozostaje bez zmian. No dobrze, przejdźmy sobie dalej do kolejnych testów i pomiarów. Częstotliwość 145-500, maksymalna moc jakieś 4,5 W, 433-500, ciut więcej, ale też około 4,5 W. Chciałem Wam pokazać strojenie tej anteny, ale tu jest coś nie tak. Chyba mi się dostała wadliwa sztuka, ponieważ kalibracja jest odpowiednia. Na innych antenach stroi dobrze, a tu, proszę Państwa, mamy wysokie SWR. Dla potwierdzenia wsadzę inną antenkę. Widzicie? Stroi to jest akurat od FT4X. No to niestety nie podoba mi się to. No ale nic. Lecimy dalej. Ponieważ antena jest uszkodzona, to chciałem zobaczyć, jak ona wygląda w środku i Wam też pokazać. Żeby taką antenę otworzyć, trzeba poruszyć klej, którym jest złapana w środku tutaj i trzeba ją po prostu wydobyć ze środka. Dobra, musiałbym kapturek ściąć, bo on jest wklejony. Co my tu mamy? Jest klej, którym jest zalane, żeby się tutaj woda nie wlewała od góry. No dobra. On puścił, więc nas nie interesuje. I co mamy tutaj dalej? Trzeba powiedzieć na plus, że jest to faktycznie antena z jakimś dopasowaniem, bo gdybyście otwarli wszelkie te chińskie podróbki, jakieś takie te 771, te Nagoje, temu podobne, to zobaczycie, że one są tak naprawdę tylko kawałkiem
pancerza, kawałkiem drutu, niczym więcej. Tutaj mamy jakiś rodzaj dopasowania. Ja się zaraz przyjrzę temu, czy tu nie ma jakichś mikropęknięć, zimnych lutów, które by wpłynęły na to, że ta antena po prostu nie stroi. Coś mi się wydaje, że uszkodzony jest kondensator, który mamy tutaj. I to chyba jego jest wina. Mamy nieskończoność. Prawie że. Ale jeśli zewrę i dodam tej pojemności ręką, to nagle zaczyna SWR spadać. Czyli naprawa tej anteny wiązałaby się z wymianą tego kondensatora najprawdopodobniej. Albo jest wadliwy i dostał przebicia, kiedy próbowałem nadawać, albo już był uszkodzony w momencie, kiedy był tutaj lutowany. Bo wszystkie połączenia tutaj są w porządku. Nie ma tu zimnych lutów, żadnych oderwań. No moim zdaniem ten kondensator jest walnięty. No cóż, no taki pech po prostu. Ale dzięki temu możecie zobaczyć, jak wygląda antena z radia ręcznego w środku. Ustawiłem tutaj scrambler. Scrambler jest tylko taki, albo jest, albo go nie ma. Jest włącz albo wyłącz. W związku z tym no, nie można ustawić tutaj różnych jego poziomów czy wartości. Chyba że można, ale o tym nie wiem. Przez oprogramowanie dodatkowe też się tego nie da zrobić. Także niestety jest to rzecz, którą można byłoby tutaj jeszcze zmienić, poprawić. Mam tutaj Quanshenga, który jest akurat z Exumerem i scrambler ustawiłem na 3300, co wydaje mi się wartością taką najbliżej. Niestety na jednej wartości lepiej odbiera jeden, a na jednej wartości drugi, więc działa to w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i tutaj idzie to kiepsko, ale jak przestawię na drugą stronę, o, raz, dwa, trzy, cztery, jest to wtedy jeszcze jakoś zrozumiałe. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Na 3400 jest to najlepiej, najbliżej częstotliwością, ale i tak nie jest to piękne. Natomiast w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Na 3300. No niby jest to zrozumiałe, ale słabo. Tak więc jeśli chcecie się porozumieć między nimi, no to będzie ciężko. Będzie to dało się zrobić tak prawie, ale nie całkowicie. No niestety. Najlepiej kupować radia parami. Wtedy funkcje są te same i są całkowicie kompatybilne ze sobą. Ja jednak apeluję do ludzi z T-Radio, żeby dali możliwość robienia różnych poziomów scramblera. Wtedy będzie można się dostosować do innych radiotelefonów, chyba że specjalnie jest to tak zrobione, żeby się nie dało, żebyście kupili dwa takie radia. Tego to już nie wiem. Siedząc sobie na kocyku, podziwiając krajobrazy, chcemy porozmawiać też przez radio, ale jesteśmy z dala od naszych przemienników, które mamy zaprogramowane. No więc co robimy? Mając T-Radio, możemy zrobić to w każdym miejscu, pod warunkiem, że posiadamy telefon. Trzeba przytrzymać ikonkę BT, która normalnie służy jako wchodzenie do menu. Przytrzymujemy BT. Uruchamia się ikonka BT, czyli Bluetooth. I w telefonie przy uruchomionym Bluetoothie wchodzimy w aplikację Podmaster. Logujemy się. I teraz tak, connect Bluetooth. Jest dokładnie taka sama procedura jak w HAM 8. Jesteśmy połączeni już z radiem. Wybieramy model T-Radio i tak TD H3, ale my HAM używamy. Wersja HAM. No i tak, możemy sczytać. I leci, jak widać, i na radiu postęp i w telefonie.
OK, processing. No i teraz tak, ja chcę wejść w repeater list, ale zawęzimy sobie do 50 km. Confirm. O, i mamy kilka przemienników. No i dobra, i teraz na przykład tak, zaimportujemy sobie tego do channel 20, DRB do channel 21, SS też możemy zdać 22. GC już mam zaprogramowane 23. Któryś na pewno będzie, tu już nawet czeskie łapiemy w promieniu tych 50 km, ale ok, dajemy import. No i co? I tak, channel sprawdzimy, czy na pewno się nagrało. 23 wybierzemy, 23 SPR9 PS. Wszystko jest tak, jak być powinno. Dajemy write. No i teraz pasek postępu przechodzi i na radiu, i na telefonie. Jest complete, confirm. No i tak, telefon możemy sobie odłożyć. A teraz patrząc na radio, wchodzimy w tryb kanałów. No i tutaj mamy SS. Otwieramy go. No nic, z racji tego, że jesteśmy w dolince w tym miejscu, no nie jesteśmy w stanie niczego złapać, ale po przesunięciu się na pewno wyżej będziemy mogli odbierać. W każdym razie teraz zostawiam na nasłuchu. Radio podłączyłem do analizatora. Zobaczymy, jak wyglądają harmoniczne. Radio jest na 145 MHz. Zobaczymy nadawanie. Co my tu mamy? No mamy to, co powinniśmy mieć, czyli pierwsza harmoniczna, druga harmoniczna i trzecia harmoniczna. No nie jest to takie cudowne, piękne i wspaniałe, ale nie jest złe. Na te wszystkie radia, które już zdążyłem sprawdzić, wygląda to znośnie. Mam nadzieję, że na 70 będzie to lepsze, bo dlaczego? Dlatego, że z tego co widzę, głównie nadajecie na paśmie 70 cm z tych radii, więc byleby tam było znośnie. No tu jest ok, tu jest znośnie, tu jeszcze jest tłumik 20 dB dodany na wejściu, żeby nie spalić sobie odbiornika. No, ale wygląda to całkiem znośnie. Dobra, 70 cm i pasmo 70, 433, 500, taka częstotliwość, już zmieniam. No i tu wygląda to całkiem znośnie. Ten pierwszy pik to jest oczywiście sygnał nośny, potem drugi pik to jest pierwsza harmoniczna, no i druga harmoniczna są tam, gdzie powinny być. Wygląda to, powiem Wam, całkiem nieźle. Nawet jedno z lepszych pomiarów na 70, jakie w tych chińskich radiach zrobiłem. W podsumowaniu, cóż można o tym radiu powiedzieć? Wydaje mi się, że mały, ale wariat. Dla porównania pokażę Wam Yaesu FT4X. Dlaczego je porównuję? Dlatego, że one są gabarytowo bardzo zbliżone. To są równie małe radyjka, równie zgrabne radia, co doceni każda osoba, która chce ze sobą brać radio, mieć je albo gdzieś w plecaku, albo przy sobie, przy pasku przypięte. Ja często noszę na jakieś wyjazdy, na wycieczki nerkę i przypinam radio do paska nerki i takie niewielkie radio jest dużo
wygodniejsze w noszeniu, w obsługiwaniu, kiedy nie jest to wyjazd radiowy typowo, ale jest to wyjście po prostu w teren i przy okazji zabranie ze sobą radia jako element EDC, czy tam jakiegoś wyposażenia dodatkowego, no typowo radiowego. No i tu taka dygresja, zachęcam do noszenia radia ze sobą, bo często ludzie są na zewnątrz, są na jakichś aktywnościach, a potem, mogłem zabrać radio, to bym też tam pogadał. No to zabierz radio i pogadaj, bo zdarzają mi się często łączności właśnie w plenerze, kiedy nawet ich nie planuję, ale przypadkiem coś usłyszę. I takie małe radyjko jest bardzo fajne. Dlaczego też na wyjazdy? Ponieważ ta wielka bateria 2500 mAh starczy nam na takiego rozsądnego używania kilka dni, kiedy będziemy rozmawiać w domu. Zużymy baterię, ale na przykład taki Baofeng ma 1800 mAh, tutaj mamy 2500. To jest znaczna różnica i to radio faktycznie trzyma dobrze. Zdarzyła się wpadka z anteną, no mi się trafiła uszkodzona. Ja ją naprawię, ale odesłanie tego na gwarancję na pewno załatwi sprawę całkowicie. No nie jest to celowe działanie, ale warto tutaj zwrócić uwagę producentowi, że no, dobrze byłoby polepszyć kontrolę jakości samych anten, bo jak widać może się zdarzyć takie uszkodzenie. Ale tak jak mówię, od czego są zwroty, od czego są reklamacje. Tutaj jeszcze jedną, ja dla siebie widzę wadę, może część ludzi będzie to widziało jako zaletę i TID Radio pewnie widzi to jako zaletę, mianowicie 2 PTT. Ja akurat nie lubię 2 PTT. Dużo łatwiej mi jest pamiętać o tym, żeby używać tylko tego jednego głównego PTT, a przełączać sobie AB, górne, dolne VFO, i wtedy mam taką w mózgu kontrolę, no bo większość tych radii ma to jedno PTT i czasami zdarzyć się może, że będziemy gadać, ale nie na tej częstotliwości, co trzeba, bo po prostu uruchomimy przez przypadek nie to PTT i będziemy sobie gadać, a nikt nas nie usłyszy. Dużo większą wartość moim zdaniem przy radiach tak rozbudowanych, jak już są obecnie, chociażby jak w tym modelu, dużo większą wartość ma to, kiedy przyciski boczne funkcyjne są 2. Kiedy mogę zaszyć więcej funkcji, a tych funkcji jest dużo, bo mamy tutaj od monitora przez ton 1750 po radio FM, latarkę, która tutaj jest i świeci całkiem mocno. Bardzo dużo można ustawić rzeczy na tych przyciskach bocznych i w tym momencie mam możliwość ustawić 2, a w radiu, które miałoby 2 te funkcyjne przyciski, można byłoby tych funkcji zaszyć 4, czyli podwoić, to jest dużo wtedy. No i do tego ja jestem przyzwyczajony i lubię, kiedy tak jest. Można byłoby się pokusić o update, choć nie wiem, czy jest to możliwe, bo to wiecie, wszystko zależy od wyprowadzeń i fizycznych połączeń między przyciskiem a samym procesorem. Pytanie, czy nie dałoby się zrobić w jakimś update'cie podmianę, że ja sobie wybieram, czy ten przycisk ma być drugim PTT, czy ma być przyciskiem funkcyjnym. To byłoby naprawdę fajne. Jako radio firma pokazuje, że podchodzi na poważnie do tematu, jest bardzo dobrze wykonane, nie odstaje wykonaniem od poprzedniego modelu, który Wam pokazywałem, od TDH8. Tamto radio też było porządnie wykonane, konkretnie plastiki są wystarczającej dobrej jakości. To ładowanie z USB-C i programowanie z USB-C to jest petarda. Dobrze, że to już się staje powoli standardem. To radio posiada też airband, który jest dużo lepszy niż Quansheng. Niestety nie mam na zawołanie możliwości posłuchania sobie samolotów rozmawiających z wieżą kontroli lotów, także no, nie udało mi się tego uchwycić i Wam pokazać. Natomiast z odsłuchu takiego randomowego i z też doświadczeń innych użytkowników wiem, że naprawdę jest to jakoś dużo wyższa niż ma Quansheng, a więc zastanawiając się, czy chcecie kupić radio takie czy takie, ja bym wybierał to radio. Jeśli jesteś miłośnikiem airbandu, na pewno docenisz dobrą jakość. To wszystko, co chciałem Wam pokazać. Na dole w opisie będzie link do radia i korzystając z tego linku będziecie mieć obniżkę. To jest link razem z kuponem obniżkowym na stronie TID Radio.
Także opłaca się kupować przez stronę producenta i używając tego linku. Tam też jest w opisie link do możliwości postawiania mi kawy. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, z góry wszystkim dziękuję. No i też dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się za niedługo. Cześć.